Witajcie. Będzie lało albo i nie będzie lało. Słuchajcie, jestem czołówką. Miałem narysować czołówkę, miałem narysować miliony rysunków, z których Marcin zrobiłby miliony animacji, z których wybralibyśmy tą najlepszą, ale jak zwykle życie jest zaskakujące i nie kręć tego. Witajcie, witamy Was w nowych odcinkach Nie kręć tego. Cześć, witamy w nowej, drugiej. To była czwarta. Zupełnie nowa odsłona, specjalnie na Waszą prośbę, ponieważ mieliśmy dużo, ale to ogromnie dużo. Zostaliśmy zalani mailami, listami, obsypani wiadomościami SMS, że wszyscy chcą Nie kręć tego, więc złamaliśmy się pod tym ciężarem i postanowiliśmy nakręcić nową serię. Drugiej. Wersji. Wersji. To jeszcze raz. Nowa seria Nie kręć tego będzie się charakteryzować dualizmem, bliźniaczą naturą. Czyli ja, Mikołaj i Marcin. Będą to zawsze 2 odcinki, z czego jeden to będzie tylko i wyłącznie muzyka na żywo. A w dzisiejszym odcinku zaprezentujemy razem wspólnie z Mikołajem balladę Priscilli. Czyli w dzisiejszym odcinku zaprezentujemy balladę Priscilli, która wielu ludziom na pewno się kojarzy z krową. Nie. Ten utwór, który zagramy na żywo w tym oto pięknym studiu Unique Studio. I ten utwór w formie takiego, można powiedzieć, klipu zaprezentujemy, a w odcinku drugim, bliźniaczym, będziemy opowiadać o tym, jak pracowaliśmy nad tym utworem. Będziemy też opowiadać o różnych innych rzeczach, o całej masie ciekawostek, o naszej pracy. Będzie też to, co lubicie najbardziej, czyli głupoty spoza kadru. Coś mi się z głosem. Możesz dać mi wodę? Podać? Użyję mocy. W ogóle jakaś... Pewnie ze 3 lata stoi. Nie, spoko chyba jest. A jakbym jutro się nie pojawiła na nagraniach, nie, jakbym nie była w następnym odcinku, to wiecie, co się stało. Ściąga, elektroniczna ściąga, albowiem jesteśmy w XXI wieku, jakoś tak nagle się okazało. Ojejku, powiedziałem 2 naraz, nawet 3 naraz. Czy ja co mówić, co mam zrobić? Każdy z tych wykonań naszych na żywo będzie pomagał nam realizować Marek Dziedzic, ale nie pruski, tylko taki polski, bo to nazwisko. I z góry mu dziękujemy, jeszcze nic nie zdążył zrealizować, bo nagrywamy tą zapowiedź jako pierwszą, ale na pewno zdąży. Ale te 2 ściągają. Boku właściwie? To? No. Bo ma taką charakterystykę, że muszę go dać tyłem, żeby mniej gitary i jest na tyle ostry, że właśnie jak go tak ustawię, to będzie przyjemniejszy wokół. No cóż, zapraszam na wilczą zamieć. Aha, jeszcze jedna bardzo ważna rzecz. Ponieważ w tym odcinku, który się dopiero zaczyna albo kończy, nie wiem, bo nie wiem, gdzie to Marcin wklei, w tym odcinku opowiemy Wam jeszcze o trasie Wild Hunt Live, którą to w zeszłym roku z wielkim sukcesem odbyliśmy 2 razy. Opowiemy Wam, jak było, ciekawostki z trasy i takie różne rzeczy, ale to w dalszej części odcinka albo już było, to zależy, kiedy to puścimy. Szlak moich bliz poprowadź palec, by nasze drogi spleść gwiazdą na przekór. Otwórz te rany, a potem zalew.
wersji Wild Hunt. Tak, czyli początki. Początki były takie, że właśnie nie pamiętam. Kiedy współpracowaliśmy z Marcinem Przybyłowiczem nad muzyką do gry Wiedźmin 3, pomyśleliśmy sobie, że fajnie byłoby zagrać na żywo i pokazać ludziom, jak to brzmi. Rozmawialiśmy o tym długo, często gdzieś tam się przewijał ten temat po prostu. Po czym następnie był taki moment, pamiętam, w którym z kolei inny Marcin, czyli ten Marcin, który stoi za kamerą, pokazał nam koncert muzyki do filmu Gwiezdne Wojny. Ale nie pamiętam zupełnie, jak to było, bo Mikołaj mówił, że to Marcin, ale ja nie wiem. Pokazał nam taki wielki ekran nad sceną i mnóstwo muzyków, którzy grali na żywo wspaniałą muzykę Williamsa. I wtedy właśnie nas tknęło i stwierdziliśmy, musimy zrobić coś podobnego i wtedy powstał ten pomysł, żebyśmy rozpoczęli cykl koncertów Wild Hunt Live. Jakoś nie mogliśmy się zebrać, nie mogliśmy i któregoś razu jednak się zebraliśmy i zrobiliśmy. Pierwszy koncert, czyli Wrocław. Tak, ten koncert pamiętam doskonale, jak na moje możliwości. Głównie z tego powodu, że był to pierwszy taki koncert dla nas. Udało nam się zagrać w 2015 roku w maju w okolicach premiery gry Wiedźmin 3. Więc zapamiętałam dlatego, że było bardzo dużo ludzi wtedy przyszło i to mnie zaskoczyło. Było dla mnie zaskoczeniem, że tyle ludzi czeka na to i że oni byli wszyscy tacy po prostu zajarani i tacy, o Boże, Wiedźmin, muzyka z Wiedźmina i w ogóle, że tacy byli bardzo, bardzo, bardzo wkręceni w cały temat. Było to dla nas niesamowite przedsięwzięcie i kosztowało nas wiele wysiłku, chociaż efekt w porównaniu do tego, jak wygląda Wild Hunt Live teraz, był skromny. No ale wtedy bardzo się cieszyliśmy i pierwszy raz jakby udało nam się całą tą muzykę zagrać. Jeszcze oczywiście wtedy było to takie trochę inaczej zrobione, trochę prościej niż teraz, ale była, pamiętam, bardzo duża frekwencja i ludziom się bardzo podobał ten koncert. I to był taki nasz debiut, jeżeli chodzi o te koncerty z muzyką do Wiedźmina. Cały czas staraliśmy się rozwinąć, przede wszystkim pracowaliśmy nad organizacją tych koncertów, ale to dosyć długo trwało, a w międzyczasie pojawiła się możliwość zagrania na Festiwalu Muzyki Filmowej w Krakowie. Bardzo duże przedsięwzięcie, dużo ludzi zaangażowanych, cała orkiestra. Mieliśmy możliwość zagrania tej muzyki w bardzo rozbudowany sposób, bo poszerzona była o całą orkiestrę. Ekran był naprawdę ogromny, to był koncert dla kilkunastu tysięcy osób. Nie wiedziałam, czego też się spodziewać. Pamiętam doskonale ten moment, kiedy staliśmy tuż przed wejściem na scenę. Tam ludzie, widzę ich, ale wszyscy wyglądali po prostu jak jedno wielkie. To nie było, jakby nie było widać poszczególnych twarzy, tylko jedno wielkie morze osób. Byłam podekscytowana bardzo, ponieważ jednym z moich marzeń było zagrać z orkiestrą, więc strasznie się cieszyłam, że mam okazję i w dodatku jako solistka, więc to jest w ogóle wow. I pamiętam ten moment, że tam staliśmy i właśnie w którymś momencie człowiek, który tam prowadził cały ten koncert, zapowiedział nas, że właśnie zespół Percival i wtedy wszyscy zaczęli klaskać i bardzo żywo zareagowali na nas. Zespół Percival. Katarzyna. Czyli znaczy się czekali na nas i to było fajne. To było bardzo, bardzo miło to wspominam, do dzisiaj to wspominamy wszyscy, że tak byliśmy tak oczekiwani i ludzie też cieszyli się z tego, że jesteśmy tam, że jesteśmy częścią tego i uważają, że jesteśmy ważną częścią tego. Cały koncert był przewspaniały, bardzo nam się podobał i dał nam taki obraz, jak może wyglądać ten nasz tylko koncert z muzyką do Wiedźmina.
Bardzo dużo się nauczyliśmy wtedy, naprawdę bardzo dużo i wszystkie te doświadczenia przenieśliśmy na Wild Hunt Live, dzięki czemu myślę, że w stosunku do tego pierwszego koncertu we Wrocławiu bardzo podnieśliśmy poziom tych późniejszych koncertów. Słyszę! Pierwszy koncert zagraliśmy w Legnicy, czyli w naszym rodzinnym mieście, w moim rodzinnym. Wzięliśmy się już ostro za robotę organizacyjną i też za samo tworzenie spektaklu. I tutaj postanowiliśmy nie brać jeńców, nie iść na żadne kompromisy. Zaprojektowaliśmy sobie scenografię, której istotnym elementem są m.in. te trony, na jednym z nich siedzę teraz, czyli wszystkie ławki i trony, na których siedzimy podczas koncertów. Zamówiliśmy je, one są specjalnie dla nas rzeźbione. Specjalnie do koncertu przygotowaliśmy w ogóle zrobiliśmy całą sesję zdjęciową specjalnie do trasy i jakby elementy tej sesji wykorzystaliśmy też w scenografii. To wszystko po prostu miało stworzyć określony klimat, jeden taki określony nastrój, wprowadzić ludzi w określony nastrój. No i przede wszystkim głównym elementem tych koncertów była oczywiście projekcja, nad którą czuwał i czuwa w dalszym ciągu Marcin, ale też bardzo intensywnie pracowaliśmy nad muzyką. Zmieniliśmy zupełnie podejście, ponieważ pierwszy koncert we Wrocławiu graliśmy do podkładów stworzonych, przygotowanych specjalnie dla nas przez Marcina Przybułowicza i jakby nasze instrumenty na żywo były miksowane do tego, co Marcin skomponował. W już głównym cyklu koncertów Wild Hunt Live odeszliśmy od tego, wzięliśmy po prostu muzyków sesyjnych. Czyli tak, przy okazji pierwszej trasy stworzyliśmy specjalny utwór, bo nie chcieliśmy się ograniczać tylko do tego, co już było, ale stwierdziliśmy, że chcemy dać więcej. W dodatku nakręciliśmy do niego klip, który reklamował całą trasę, a elementy klipu, właściwie można powiedzieć, że prawie cały, widać kiedy gramy na żywo podczas tego utworu. A do drugiej części trasy zrobiliśmy też numer kolejny i to było Dobro i Zło. Roboczy tytuł, który jak zwykle się okazało już został na zawsze. Całego cyklu koncertów Wild Hunt Live, tego pierwszego cyklu, od razu stwierdziliśmy, że musimy pójść za ciosem i zorganizować kolejną trasę, którą nazwaliśmy roboczo Wild Hunt Live 2. No przede wszystkim dlatego, że było ogromne, ale to ogromne zapotrzebowanie. Większość z tych koncertów się wyprzedała w całości i ludzie chcieli słuchać dalej, więc powstał pomysł, żeby zrobić drugą część. Właściwie druga trasa była oczywiście jeszcze lepsza, jeszcze większa, jeszcze bardziej się przygotowaliśmy, jeszcze chcieliśmy, żeby jakby dać Wam wszystkim ludziom, którzy czekali na nią, jeszcze więcej tego dobrego, tej dobroci, tej muzyki. Właśnie przygotowaliśmy specjalnie numery jeszcze z Blood and Wine, z dodatku, bo przy pierwszej trasie tam chyba mieliśmy tylko jeden, to była kołysanka, a przy drugim już dodaliśmy właśnie takich parę numerów, których zabrakło na pierwszej części.
Kiedy już pracowaliśmy nad koncertami i nad całą koncepcją i nad samymi technicznymi aspektami koncertów Wild Hunt Live 1, pojawiła się kwestia kostiumów, które są dosyć istotne, tak samo jak scenografia. Mieliśmy specjalnie przygotowane stroje. Uszyła je nam moja siostra. Cześć, jestem Gosia. Na co dzień szyję ubrania i torebki, a dla Percivala stworzyłam kostiumy sceniczne do Wild Hunt Live. Prowadzę bloga krawieckiego, na którym znajdziecie różne ciekawe tutoriale, a także porady krawieckie. Nie jest to pierwszy raz, kiedy współpracowałam z Percivalem. Wcześniej tworzyłam również kostiumy sceniczne dla Kasi. Dokładnie mój kostium był już nawet zamówiony wcześniej, bo na koncert w Krakowie, ten z orkiestrą, i zamówiłem go u Angeliki. Przy drugiej trasie zdecydowaliśmy się je bardziej stonować i bardziej, no tak, żebyśmy wyglądali bardziej jak zespół. No. To są słowa Marcina, bo on nam kazał. On nam kazał tak naprawdę. Tak było, nie? No. Teatr Awatar. Znamy się od lat. Nazywam się Olga Pirecka i mam przyjemność w tym wydaniu, akurat jednoosobowo, reprezentować Teatr Awatar oraz kilka postaci, które przeplatały się przez koncerty Wild Hunt z zespołem Percival, między innymi Panią Lasu, czy niekiedy przez nas potocznie zwane Kopytko, czyli Sukkuba. Trasa Wild Hunt była dla nas potężną frajdą. Zaczynaliśmy od teatru ulicznego i choć przez całe prawie 15-letnie nasze doświadczenie już teatralne przeplatały nam się występy w różnych rozmaitych miejscach, zarówno na scenach krajowych, jak i zagranicznych, to jednak bujanie się po filharmoniach było prawdziwym odlotem i mieliśmy z tego ogromną przyjemność i takie poczucie prestiżu. W Teatrze Awatar w cały zakres różnorodnych naszych kreacji wplatają się pełnometrażowe spektakle bajkowe, baśniowe, bajki dla dzieci, widowiska taneczno-akrobatyczne, pokazy w bodypaintingu, a także teatr ognia oraz wiele różnych nieschematowych działań, w które z wielkim entuzjazmem się angażujemy. Teatr Awatar towarzyszy nam właściwie od samego początku, ponieważ już podczas tego pierwszego koncertu we Wrocławiu, tego można powiedzieć prapremierowego koncertu Wild Hunt Live, były elementy choreografii i Teatr Awatar to wykonywał oraz wymyślał. Wszystkie występy awatarów i dziewczyn z Awatara i chłopaków też są wspaniałe, bardzo zawsze podziwiamy je, możemy je oglądać tylko z tyłu niestety. Czasami ciężko się faktycznie skoncentrować na graniu. Kulminacją całego koncertu, co jest bardzo ciekawe i widowiskowe, oczywiście tam, gdzie pozwalała na to sala i jej techniczna budowa, kulminacją był występ Uli Machowskiej, która tańczy na tej szarfie. Zwłaszcza na mnie to robi wrażenie, bo ja mam lęk wysokości, to już wiecie chyba. I no kurczę, wspiąć się na taką wysokość i jeszcze tam robić różne rzeczy naprawdę fantastycznie i świetnie z muzyką się to zgrywa i myślę, że robi to wrażenie nie tylko na mnie, na wszystkich widzach. I może pomyślimy o większej ilości tego typu rzeczy przy następnej trasie. Innym bardzo istotnym elementem jest dźwięk. Za dźwięk odpowiedzialny jest Daniel Bigaj. Pseudonim Ziółek, który świetnie nam wszystko nagłaśnia, pilnuje, abyście wy jako słuchacze, znaczy właściwie to z tobą rozmawiam, to bez sensu, ale z wami też trochę. Czyli pilnuje, aby wszystko brzmiało wspaniale. Oczywiście to jest wyzwanie, bo każda sala jest troszeczkę inna i to nie jest tak, że można włączyć po prostu sprzęt i że już wszystko działa, tylko trzeba tam się troszeczkę nakręcić. Oczywiście wielką rolę tutaj odgrywają światła też w tym przedstawieniu, bo one robią ten efekt wow. Na bieżąco na każdym spektaklu odpowiedzialny jest za to światło Dawid Łukasik.
Dawida nazywamy gaśnik, ponieważ gasi nam światło w najmniej odpowiednim momencie, czyli na przykład wtedy, kiedy zaglądamy do naszych ściąg umieszczonych na podłodze, jaki będzie następny utwór. Aha, no i właśnie, i zapomniałbym o pomysłodawcy. Pomysłodawca podobno całego przedsięwzięcia, ale może tak było. To jest Marcin Somerlik, który zajmuje się ogólnie wszystkim, ale przy Wild Hunt Live najbardziej jest odpowiedzialny za projekcję. Jak i za odpowiednie synchronizowane z naszą muzyką, puszczanie ich podczas samych koncertów, więc ma pełne ręce roboty zawsze. I jego komputer jest też bardzo zajęty. A jeszcze chciałam o tych animacjach, bo myślę sobie, że właśnie to jest też rzecz, która dla wielu ludzi jest ważna, że jakby połączenie tej muzyki z tym obrazem, z tymi światłami, że to jakby przypomina im właśnie to, kiedy sami grali i na pewno budzi to w nich wielkie emocje. I ja jestem w stanie to zrozumieć, ponieważ też grałam i też jakby dla mnie, no, też jestem związana z tym. Więc jestem w stanie zrozumieć, jak bardzo i to, że ludzie przychodzą 2-3 razy na te koncerty, to nie jest wcale dla mnie dziwne i sama bym poszła. Słuchałabym. Do każdego odcinka zostanie przygotowany siłami głównie moimi, ale też czasami siłami Kasi, rysunek, czasem będzie to karykatura, który to rysunek będzie w jakiś sposób opisywał, charakteryzował, wiązał się z utworem, który Wam zagramy podczas każdego z tych odcinków Odsłoń, nie kręć tego, nowego. I cóż, jako pierwszy rysunek przygotowaliśmy, ponieważ gramy utwór Wilcza Zamieć, to przygotowaliśmy oczywiście owczarka niemieckiego na plaży Copacabana. Żartowałem. Jako pierwszy przygotowaliśmy karykaturę Wiedźmina. Oto ona. I co z takim rysunkiem stanie się dalej, pewnie Was ciekawi. Otóż nas też. A tak naprawdę taki rysunek będzie można zdobyć, jeżeli zostanie się głównym sponsorem odcinka. Sposób, w jaki zostaje się głównym sponsorem odcinka, zostanie opisany w dalszej części programu. Każdy z tych sponsorów, który zdobędzie rysunek, oczywiście przypominam, że jest po jednym rysunku na odcinek, będzie mógł, oczywiście jeżeli będzie chciał, przyjechać tu do nas, do studia Unique Studio i odebrać osobiście rysunek i dzięki temu zaistnieć w naszym programie, być naszym gościem, którego oprócz tego, że ugościmy rysunkiem, to różnymi innymi rzeczami też. Na przykład, dobra, to wymyślimy później, czym go jeszcze ugościmy. Słuchajcie, z okazji rozpoczęcia nowej serii Nie kręć tego, przygotowaliśmy konkurs. Napiszcie w komentarzach, jak Wam się podoba. To czy Wam się podoba, czy Wam się nie podoba. Pozdrowienia możecie napisać. Napiszcie, wyraźcie swoje emocje w komentarzach i ci, którzy napiszą komentarz jako 6, 16 i 66. Nie, dobra, jeszcze raz. Autorów komentarzy 6, 16 i 66, dobra, jeszcze raz. I 16, jeszcze raz, tego, 16 i 60, no nie mogę tego wymówić. 60. Przepraszam, jeszcze raz. Autorów komentarza 6, 16 i 66 uhonorujemy prezentem w postaci wejściówki na dowolny koncert Wild Hunt Live 3.
Jeżeli chodzi o terminy koncertów WHL3, to śledźcie nas na Instagramie, Facebooku, na wszystkich dostępnych kanałach, na stronie i tam się pojawią, a zwycięzców ogłosimy w którymś z kolejnych odcinków Nie kręć tego.